Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition i dzisiaj mam dla Was kultową grę o dosyć długim tytule Star Wars Rogue Squadron 3 Rebel Strike. Jest to trzecia odsłona kultowej serii Rogue Squadron, której część pierwszą pod nazwą Rogue Squadron 3D chyba mogliśmy zagrać na PC-cie. Gra została stworzona przez studio Factor 5, studio, które już jeszcze w czasach Commodore wyprodukowało bardzo taki słynny hicior, który może niektórzy z Was gracze starej daty pamiętają. Chodzi oczywiście o grę Turrican. No i później jakby na Nintendo 64 pojawiła się ta wersja Rogue Squadron, która mocno namieszała na rynku takich gier zręcznościowo strzelaninek ze świata Gwiezdnych Wojen. Właściwie to była jedna gra. Pomysł nie był nowy, bo Rogue Squadron wykorzystywał pomysł, który pojawił się wcześniej w grze Shadow of the Empire stworzony przez LucasArts. I w jednej z misji mieliśmy obronę Hoth i właściwie na kanwie tego jednego poziomu tej obrony Hoth powstała cała gra, później Rogue Squadron. I Rogue Squadron doczekał się też wielu części, między innymi jakiegoś takiego, powiedzmy, nawet nie wiem czy to można nazwać spin-off, bo te gry mają to do siebie, że one bardzo często są zbieżne w poszczególnych misjach, te misje się powtarzają. Bitwa o Hoth jest w każdym Rogue Squadronie chociażby. Natomiast doczekało się jeszcze Battle for Naboo, która była grą, która miała po prostu wyciągnąć kasę od ludzi, którzy czekali na epizod pierwszy, bądź widzieli epizod pierwszy. Na kanwie oczywiście popularności filmu taka gra powstała. Dzisiaj Factor 5 już nie istnieje. Ostatnią ich grą był dosyć krapowaty tytuł, który chyba się przyczynił do zamknięcia firmy, czyli mało kto pewnie jeszcze o nim pamięta. Było to Lair z początków PlayStation 3, taka gra, w której sterowało się smokiem. To właśnie Factor 5 odpowiadał za produkcję. Niemniej wcześniej Factor 5 wydał właśnie 3 części, właściwie 4 części, jeżeli liczyć Battle for Naboo, 4 części pod serii Rogue Squadron. I z tego co pamiętam, była jeszcze jedna część. Ona chyba nie należała do serii Rogue Squadron, ona się nazywała chyba Starfighter, ale bardzo była podobna do tej serii Rogue Squadron, ale chyba to nie robił Factor 5, teraz już niestety nie pamiętam. Rebel Strike jest ostatnią częścią Rogue Squadrona i w mojej opinii najlepszą, chociaż wielu graczy się ze mną nie zgodzi, gdyż pewne podjęte decyzje przy tej części mogą się wydawać niezbyt przemyślane i może troszkę przez to gra odchodzi od tego takiego klasycznego typu takiej strzelaninki z Gwiezdnych Wojen, do jakich przyzwyczaiły nas wcześniejsze części. Ale o tym zaraz powiem. Rogue Squadron, Rebel Strike, jak każdy Rogue Squadron, składa się z szeregu misji, często wymyślonych przez twórców, a często też nawiązujących do klasycznych bitew, które mogliśmy oglądać chociażby w epizodach 4, 5, 6 i chyba to jest główną przyczyną ogromnego sukcesu Rogue Squadrona i wielkiej popularności, że nie odcinała się od uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale starała się przedstawić wydarzenia, które widzieliśmy w filmie, na swój własny sposób. I tak pierwszy Rogue Squadron był sporym sukcesem, ja w niego grałem na PC-cie. To była też jedna chyba z pierwszych gier na Nintendo 64, o ile dobrze pamiętam, to później pojawiła się ta wersja na PC-cie, a Rogue Squadron 2 i 3 to już ekskluzywy na GameCube'a i one są ekskluzywami do dzisiaj. Dla mnie to jest niepojęte, bo te gry są tak dobre, że zasługują na to, żeby wydać je w jakiejś kompilacji na najnowsze konsole, bo pomimo upływu lat one się naprawdę nadal świetnie bronią, to są naprawdę świetne tytuły i jeśli mam być szczery, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, to jedne z najlepszych tytułów ze świata Gwiezdnych Wojen. Rogue Squadron jest taką typową grą serii, znaczy typową, może nie do końca typową, bo wprowadza nowe elementy, ale mamy szereg misji, czyli na przykład słynna, nieśmiertelna bitwa o Hoth. I tak ona się przejawia w każdej części Rogue Squadrona. To była też misja, która, tak jak wspomniałem, była w Shadow of the Empire jedną z takich najważniejszych chyba koni pociągowych całej tej gry.
bo ta misja była po prostu fenomenalna. Wszystkie poszczególne pozostałe już nie były takie dobre, ale Bitwa o Hoth była fenomenalna. I mamy szereg misji, które musimy wykonać. W odróżnieniu od poprzedniej części Rogue Squadron, tutaj mamy też możliwość sterowania postacią, ale o tym za chwilkę. Misje są podzielone na 3 jakby scenariusze. Jeden scenariusz dotyczy klasycznych Gwiezdnych Wojen, znaczy 3 scenariusze dotyczą klasycznych Gwiezdnych Wojen, a więc Imperium kontratakuje, Powrót Jedi i pierwsze Star Warsy, natomiast mamy jeszcze scenariusz Wedge'a Antillesa, który był jednym z członków oddziału Rogue Squadron. I ta misja jest oczywiście wymyślona przez twórców. I tych misji tam nie ma za dużo. Nie pamiętam teraz ile ich jest dokładnie, ale twórcy zadbali o to, żebyś miał motywację do przechodzenia dalszych misji jak na najlepszą ocenę, ponieważ za każdą misję dostajemy medale. Może to być medal brązowy, srebrny lub złoty i w zależności od tego, ile tych medali zbierzemy, odblokujemy kolejne misje, w które możemy pograć. Tak jak powiedziałem, tym elementem, który był nowy i który był mocno krytykowany przez graczy, było to, że postać nareszcie mogła opuścić pojazd. Znaczy, tak naprawdę nie do końca ona mogła opuścić. Po prostu były pewne misje, w których sterowaliśmy hipkiem. Raz to był Luke Skywalker, innym razem Han Solo, jeszcze innym razem Wedge Antilles. Krytykowano przede wszystkim za to, że sterowanie jest bardzo toporne i tutaj się zgodzę. Jest bardzo dziwne. Postać sama namierza cele, aczkolwiek odwracając się postacią od razu ten cel gubi, więc nie mamy możliwości strafowania wokół postaci i strzelania do niej, co wprowadza mnóstwo chaosu, jeżeli chodzi o bitwy takie, że tak powiem, na nogach, które się toczą i faktycznie to jest dosyć słaby element, ale ten element pozwolił twórcom stworzyć coś, rzekłbym nawet fenomenalnego, jeśli zacznie mi kapać ślina z ust, bo przy tej grze to wybaczcie, bo mnie strasznie się podniecam, jak mówię o dobrych grach z Gwiezdnych Wojen. To, co udało się twórcom wprowadzić, to misje filmowe. Jest ich niedużo, aczkolwiek są to według mnie najlepsze przeniesienie filmowej akcji na grę wideo. I tak mamy kilka tych misji. Mamy więc bitwę o Endor, mamy ucieczkę z Gwiazdy Śmierci, mamy bitwę w Cloud City z Imperium kontratakuje. Jak to jest zrobione? Bo twórcy podeszli bardzo fajnie do tematu. Otóż mamy fragment filmu klasycznej trylogii. Powiedzmy, niech to będzie ta bitwa Endor, tak? Czyli moment, kiedy mamy film, że tam oni są w tym lesie, coś tam, nagle ci szturmowcy, 2 tych scoutów, oni się chyba nazywali, ucieka na tych motorkach, speederbike'ach i nasz bohater Luke Skywalker wsiada na speederbike'a i rusza za nimi. I w tym momencie włącza się gra. Wcześniej to był film, właściwie to były fragmenty trylogii, tak? No i włącza się gra, lecimy motorkiem, strzelamy. W pewnym momencie jest ten element, kiedy Luke spada z motoru, a jeden z tych scoutów próbuje go staranować i on mu odcina taki ten, nie wiem co to jest, stabilizator, whatever. I tutaj ponownie gra się załącza na gameplay, mamy filmik i znowu gameplay, gdzie sterujemy Luke'iem, próbujemy mu to odciąć, tak? Potem zasiadamy za sterami AT-AT i próbujemy oczywiście AT-ST i próbujemy oczywiście wywalczyć drogę do bunkra, gdzie przebywa Han Solo. No mamy film, kiedy okazuje się, że w tym AT-ST siedzi Wookie i ponownie mamy tam film, że ten Han Solo dostaje się do tego bunkra i ponownie włącza się gra, gdzie Han Solo próbuje przedostać się do tego bunkra, czy walcząc ze szturmowcami i podłożyć ładunki wybuchowe. Naprzemiennie jest fragment filmu, fragment gry. Oczywiście dzięki temu, że zastosowano ten element sterowania postacią, mam możliwość wcielenia się w postaci Luke'a Skywalkera i Hana Solo i te wszystkich postaci, które tam się przejawiają. Oczywiście, tak jak mówię, tych misji jest więcej, bo mamy na przykład misję na Dagobah, gdzie szukamy Jody i potem wykonujemy jakieś jego te ćwiczenia. Mamy tam na przykład możliwość, tak jak już mówiłem, tej walki w Cloud City, gdzie gonimy Boba Fetta. Potem ratujemy Luke'a, ostrzeliwując się z Sokoła Millennium. No naprawdę tutaj to muszę przyznać, że ten element w Rebel Strike wyszedł fenomenalnie i
połączenie tych fragmentów filmu z gameplayem jest jedną z najlepszych rzeczy w ogóle w Rebel Strike'u. Mi się to strasznie podobało. Okej, faktycznie granie postaciami jest ciężkie, trudne i takie bardzo toporne, ale to i tak nie przeszkadza cieszyć się naprawdę fenomenalną zabawą. Mamy na przykład jeszcze atak na pałac Jabby, tak? Gdzie Luke Skywalker skacze po tych barkach, zabijając kolejnych, potem dostaje się na statek Jabby, czyli dokładnie odwzorowanie tych wszystkich wydarzeń, które żeśmy widzieli w filmie, tylko sami w nich uczestniczymy, aczkolwiek mamy to wprowadzenie w formie filmu, które nas nastawia, można tak powiedzieć, klimatem, a potem już sami łapiemy za stery i sami sterujemy bohaterem i wykonujemy te zadania, które żeśmy widzieli w filmie. No dla mnie jest to absolutna rewelacja. Kolejną rzeczą, która mi się niesamowicie podobała, to to, że jest to gra, która korzysta z tej klasycznej trylogii, czyli epizodów 4, 5, 6. Ja niestety jestem człowiekiem starej daty i mnie te epizody 1, 2, 3 i późniejsze 7, 8 jakoś tak nie grzeją za bardzo. Jestem fanem, dla mnie Gwiezdne Wojny, że te klasyczne Gwiezdne Wojny 4, 5, 6. Chociaż zdaję sobie sprawę, na przykład Mariola jest osobą, której te części się mniej podobają. Ona woli na przykład epizody 1, 2, 3. Są za bardzo archaiczne, ale ja się na tamtych wychowałem i mam do nich ogromny sentyment. Zresztą myślę, że wiele osób w moim wieku podobnie uważa, że najlepsze są te właśnie części stworzone na przełomie lat 70. i 80. Także strzelamy tutaj tych klasycznych szturmowców, białych szturmowców, nie jakichś dziwolągów z epizodów 7 czy tam tych robocików, chociaż te robociki też się pojawią. Roger, jak one się tam nazywają, nie pamiętam, droid, coś tam, one się też pojawiają, aczkolwiek w jednej misji są takim dodatkiem i za dużo tego nie zobaczymy, tak? Głównie walczymy z tymi klasycznymi szturmowcami, których doskonale znamy i to jest w mojej opinii bardzo dobre, to jest właściwie fenomenalny element tej gry. Wydaje mi się też, że ilość misji jest troszkę mniejsza niż w poprzedniej części w Rogue Squadron 2, która się nazywa Rogue Leader chyba. Wydaje mi się, że tych misji jest mniej. Oczywiście w Rogue Squadronie jest to znamienne, że te wszystkie się misje powtarzają. Więc nieśmiertelną bitwę o Hoth zagrasz 3 razy właściwie w to samo. Natomiast to, co jest fajne, to to, że te misje, które nie są filmowe, nie są bonusowe, one są bardzo złożone. To nie są misje, które mają jeden prosty cel. Podoba mi się to, że wykonanie takiej jednej jakby podmisji prowadzi do kolejnej i to prowadzi do kolejnej. To, co mi się z kolei nie podobało, to to, że to jest gra w takim klasycznym arcade'owym stylu, czyli masz 3 życia. Jeżeli na 3. etapie jakiejś misji stracisz wszystkie życia, musisz tyrać całą misję potem od początku, co jest dosyć męczące, muszę przyznać, i to dosyć mnie wkurzało, zwłaszcza, że gra do najprostszych nie należy, muszę przyznać, i wcale nie jest taka łatwa, jakby się wydawało, ale słuchajcie, strzelanie X-Wingiem do TIE Fighterów jest naprawdę, to jest mega miodne, zwłaszcza, że gra też należy do chyba jednych z najładniejszych gier na GameCube'a. Factor 5, deweloper, który stworzył tą grę, obszedł technologię GameCube'a, obszedł technologię, poszedł dalej, czy też wyszedł poza limity samej konsoli. I tutaj tym przykładem, zresztą to chyba w 2 i w 3 jest słynne właśnie przy Rogue Squadronie na GameCube'a, że gra pokonywała jakby limity GameCube'a i tak na przykład Rebel Strike działa w dźwięku Dolby Surround, a najlepsze jest to, że GameCube nie obsługuje dźwięku Dolby Surround, ale ta gra obsługuje i to, że twórcy korzystali z jakichś tam niesamowitych sztuczek, żeby te wszystkie gry wyglądały lepiej i działały lepiej niż GameCube na to pozwalał, spowodowały to, że one są bardzo trudne w emulacji i o ile 2 jest już możliwa do zemulowania na emulatorach Dolphin, o tyle Rebel Strike nadal jest grą niemożliwą nie wiem czy niemożliwą, nie jest emulowana w 100%. A dlaczego? Skoro 2 była emulowana, dlaczego nie 3? Ano dlatego, że twórcy przy tworzeniu 3 części postanowili
zbudować cały silnik od nowa. Było to dosyć dziwnym posunięciem, bo silnik z Rogue Squadron 2 był ok, natomiast ktoś na którymś etapie projektowania stwierdził, że powinni zacząć wszystko od nowa. I oni stworzyli całkowicie nowy silnik do Rebel Strike'a, który w zasadzie w mojej opinii był zupełnie niepotrzebny, chociaż faktycznie gra wygląda lepiej niż część druga i tutaj nie ma się co kłócić, te wszystkie planety, wszystko wygląda lepiej. Zadziwiające jest też to, że ta gra działa niesamowicie płynnie, nie wiem czy ona działa w 30 czy w 60 ramkach, ciężko mi powiedzieć, ale ilość detali, szczególnie w niektórych misjach, na przykład gdy lecimy speederbike'iem na Dagobah pośród drzew, no robi naprawdę wrażenie. To robi wrażenie, że GameCube mógł wygenerować tak bogatą grafikę, jaka jest w Rebel Strike'u. To jest dla mnie niesamowite. Ale żeby to w pełni docenić, i tutaj do tej całej beczki tego miodu, mała łyżka dziegdziu, ponieważ żeby docenić w pełni tą fenomenalną grafikę, musicie mieć niestety GameCube'a w NTSC, czyli tego amerykańskiego GameCube'a i grę w wersji NTSC. I tutaj ta smutna wiadomość dla wszystkich posiadaczy palowskich GameCube'ów, jak i palowskich gier. Większość gier niestety w systemie PAL działa w przeplocie, czyli w 576i. Oznacza to, że gry są brzydkie, pomazane i nieładne. Zresztą to widzicie na gameplayach, że obraz nie jest najlepszy. Natomiast gry w NTSC działają w pełnym 480p i wyglądają po prostu lepiej, są ostrzejsze i wyglądają ładniej. Dopiero do tych GameCube'ów amerykańskich opłaca się kupić tą przelotkę z kabla komponent na HDMI, bo wtedy widać jakość tej grafiki. Natomiast na palowskie GameCube'y ta przelotka jest właściwie zbędna, bo tego przeplotu się nie pozbędziemy i gry wyglądają niestety słabo. Jest powiedzmy jakieś światełko nadziei, bo poprzez emulację na Wii część gier, poprzez użycie emulatora Nintendo obsługuje to 480p. No akurat Rebel Strike się nie odpala, ale już taki Luigi Mansion, który oryginalnie działa na palowskim systemie w 576i, można odpalić przez Nintendo na 480p. Z jakiegoś powodu zupełnie dla mnie niezrozumiałego Nintendo powycinało fragmenty kodu odpowiedzialne za odpalanie gier w 480p. Zupełnie tego nie rozumiem i ten problem pojawia się i w GameCube i w Nintendo Wii. Palowskie gry na Wii, na palowskiej konsoli wyglądają po prostu koszmarnie. Dobrze one wyglądają dopiero na amerykańskiej wersji, gdzie jest pełne 480p, natomiast tutaj z jakiegoś powodu tak jest. No, taki Xbox, chociażby tutaj jeszcze wspomnę, po przeróbce odpala wszystkie gry palowskie, które nie mają trybu 480p, znaczy nie działają w 480p, odpala je w 480p, bo gry nie miało powycinanych tych fragmentów kodu. Natomiast tutaj trochę czytałem na internecie, trochę tam czytałem na forach i wszędzie pojawiała się ta informacja, że Nintendo po stworzeniu gry potem wycinał te linijki kodu odpowiedzialne za uruchamianie palowskich gier w 480p. No i po prostu dlatego niektóre gry, które chcemy odpalić, wyglądają brzydko, nie będę ukrywał, że wyglądają bardzo brzydko. I Rebel Strike niestety do nich też należy. Aczkolwiek tutaj też takie małe pocieszenie, że na telewizorze gra wygląda lepiej niż to, co widzicie na gameplayach, bo tutaj wchodzi jeszcze kompresja, ale żeby w pełni móc się cieszyć naprawdę dobrą grafiką na GameCubie, no to trzeba mieć i bibliotekę gier, i samą konsolę w formacie NTSC, czyli trzeba ją sobie sprowadzić najlepiej ze Stanów, bo te palowskie no niestety, cały czas i to ciekawe w ogóle, że to się z Wii powtórzyło, to już jest dla mnie jakiś całkowity absurd. Niemniej, wracając do samej gry, jest to jedna z moich ulubionych gier, znaczy druga część Rogue Squadrona i trójka, są to jedne z moich ulubionych gier z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Przede wszystkim dlatego, że podoba mi się podejście do tematu. To nie jest X-Wing czy TIE Fighter, które były grami stricte symulatorowymi. Tutaj jest taki bardziej, mamy taki mocno arcade'owy sznyt. Niby to jest symulator, ale nie do końca. Co prawda można sobie nawet włączyć widok z kokpitu, które wyglądają też fenomenalnie, ale
Mamy ten mocny arcade'owy sznyt i to jest taka bardziej strzelanka niż symulacja jak na przykład X-Wing TIE Fighter, ale to się sprawdzało w Shadow of the Empire i sprawdza się doskonale w Rebel Strike'u i w Rogue Squadron 2. Ja muszę przyznać, że na GameCube'a nie mam dużo gier na GameCube'a, okej, ale z tej całej biblioteki gier, które posiadam i z tych gier, które znam, zdecydowanie Rogue Squadron są to dwie moje ulubione gry na tą konsolę i tak jak mówię, aż dziwne, że te gry nadal są ekskluzywami na GameCube, ale ponieważ nie istnieje już Factor 5, podejrzewam, że ten stan rzeczy pozostanie już na zawsze. Jedynym sposobem, żeby zagrać w Rogue Squadron 2 i 3 jest albo posiadanie Wii, albo posiadanie GameCube'a, bo wtedy tylko możemy sobie w te gry zagrać. Tak czy tak, polecam z całego serca, jeżeli jesteś fanem Gwiezdnych Wojen, nieważne którego epizodu, jeżeli Rogue Squadron jest naprawdę fenomenalną grą, jeżeli jesteś graczem starej daty jak ja, cenisz sobie głównie epizody 4, 5, 6, to jest to absolutny must have dla Ciebie, żebyś zagrał, przekonał się jak fenomenalnie są stworzone misje, jak fenomenalnie się w to gra i jak jest ten klimat Gwiezdnych Wojen, to aż się tutaj wylewa. Nie znajdziesz tutaj jakichś pojazdów, które widzisz pierwszy raz w życiu i są stworzone na potrzeby gry, ale to jest wszystkie te klasyczne pojazdy, postacie, które znasz ze starej trylogii, znajdziesz w tej grze i to jest właśnie fajne i to jest właśnie w mojej opinii najlepsze, bo nie wychodzić poza szereg, ale korzystać z dobrodziejstw, które mamy, które stworzył Lucas, które wszyscy znają i na tej podstawie stworzyć grę, bo w większości gier z Gwiezdnych Wojen wprowadza jakieś nowe postacie, jakieś nowe pojazdy, które są trochę tak z dupy wymyślone. No i zawsze mnie to strasznie irytowało, tak? Jeżeli ja gram w grę z Gwiezdnych Wojen, no to chcę grać pojazdami, chcę widzieć pojazdy, które doskonale znam, które znam z filmów, a nie jakieś nowe, wymyślne statki czy pojazdy, które zostały wymyślone na potrzeby gry, bo to mi się zupełnie nie podoba. No. Ale nie wiem, czy jestem. Może jestem odosobniony w moich przekonaniach, nie wiem. Niemniej, Rogue Squadron, Star Wars, Rogue Squadron 3, Rebel Strike, fenomenalna gra z trochę topornym sterowaniem postacią, ale da się przeżyć, bo w zamian, jeżeli się tak zmusimy, żeby to polubić, to dostaniemy naprawdę fenomenalne filmowe misje, których nie dałoby się inaczej zrobić niż w ten sposób, który został pokazany w Rebel Strike'u. No ja się jaram, ja powiem wam, że się jaram i to jest gra, którą prawdopodobnie skończę jeszcze nie raz, bo dzisiaj dobrych gier z Gwiezdnych Wojen niestety brakuje, a Rebel Strike jest przykładem jednej z najlepszych tytułów z uniwersum tej sagi. To tyle. Pozdrawiam was, Energik, trzymajcie się, do następnego, cześć!